Cześć, witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku podcastu Absolutnie Queen. Dziś mamy dla Was historię niezwykłą, pełną humoru, absurdalnego rock'n'rollowego kontrastu i czarno-białych ptaków nielotów. Kiedy myślicie o Brianie Mayu, to co widzicie? Może potężną burzę loków, wirtuozowską solówkę w Bohemian Rhapsody, czy też legendarną gitarę Red Special, prawda? A co jeśli powiem wam, że w życiorysie Briana jest jeszcze jeden niezwykle ważny cichy bohater? To pingwin. Tak, dobrze słyszycie. Pingwiny towarzyszyły Mayowi od samych początków kariery Queen. A dzisiaj przyjrzymy się tej niezwykłej, nostalgiczno-komicznej relacji. Cofnijmy się w czasie do lata 1971 roku. Queen dopiero szuka swojego miejsca na ziemi. Zespół wybiera się na imprezę przebieraną u znajomych. Brian May, człowiek o ścisłym naukowym umyśle, postanawia przebrać się za pingwina. Ale jak to Brian, nie robi niczego na pół gwizdka. Do stworzenia kostiumu i maski podchodzi z rygorem godnym budowania własnej gitary z drewna ze starego kominka. Jeden z uczestników tamtej imprezy wspominał po latach. Brian miał najbardziej niesamowitą maskę pingwina, jaka kiedykolwiek powstała. Najlepsze było to, że działała. Kiedy mówił, jego pingwini dziób naprawdę się otwierał i zamykał. Zdjęcia Briana w tej ruchomej masce znalazły się nawet na tylnej okładce debiutanckiego albumu Queen. Kiedy później dziennikarz magazynu Circus zapytał go wprost, czy ty masz jakiś szczególny pociąg do pingwinów, May odpowiedział z właściwym sobie spokojem i klasą. Tak, lubię pingwiny. Są bardzo eleganckie. I tak to się zaczęło. Pingwin pojawił się nawet na jednym z pierwszych oficjalnych zdjęć zespołu z 1973 roku, zrobionym w mieszkaniu Frediego przy okazji wydania debiutanckiego singla Keep Yourself Alive. Podczas gdy John Deacon pozował w dwukolorowych butach na koturnie, a Freddie prezentował wydepilowaną klatkę piersiową, na oparciu fotela Briana spokojnie siedział sobie mały, sztuczny pingwinek. Ale najbardziej przejmująca, a jednocześnie zabawna historia wydarzyła się w 1975 roku. Queen wraca ze swojej pierwszej wyprzedanej trasy po Japonii. Jeśli nie wiecie, to wtedy w Azji wybuchła prawdziwa Queen mania. Fani witali ich jak Beatlesów u szczytu sławy. Po powrocie, Briana w jego mieszkaniu w zachodnim Londynie odwiedza były klawiszowiec zespołu Smile, Chris Smith. I co tam zostaje? Chris wspomina. Wprowadził mnie do pokoju, a ten był dosłownie zasypany zabawkowymi pingwinami od fanów. Od malutkich maskotek po dwumetrowe giganty. Zajmowały 3/4 pokoju. I tu pojawia się słodko-gorzki absurd tamtych lat. Zespół jest uwielbiany w Japonii, dostał góry prezentów. Brian ma w pokoju własną armię pluszowych pingwinów, ale chłopaki nie mają ani grosza przy duszy. Interesy z pierwszym managementem są tak skonstruowane, że muzycy przymierają głodem. Smith dodaje: Brian powiedział do mnie, nie mam ani grosza, po czym zaprowadził mnie do łazienki i pokazał ściany całe zarośnięte grzybem. Wyobraźcie sobie ten obraz. Sławny muzyk Queen, gigantyczne pingwiny od japońskich fanów i wilgoć z grzybem w tanim suterynowym mieszkaniu. Oto urok wczesnych lat 70. Pingwiny powróciły do Briana w wielkim stylu 20 lat później, w 1991 roku na planie teledysku do singla I'm Going Slightly Mad. Teledysk pełen czarnego, wisielczego humoru Freddie'ego Mercurego był, jak wiemy, absolutnie zwariowany. Freddie przebrany za klauna w stylu Charlie'ego Chaplina, John Deacon w czapce błazna, Roger Taylor z gotującym się czajnikiem na głowie, a Brian May? Brian pojawił się na planie w nakryciu głowy z ogromnym dziobem pingwina, być może dokładnie tym samym z imprezy z 1971 roku. Ale to nie wszystko. Na plan zdjęciowy sprowadzono prawdziwe, żywe pingwiny. Chodziły za Brianem po studiu krok w krok. W pewnym momencie 2 ptaki posadzono na kanapie tuż obok zespołu. No i wtedy jeden z nich nie wytrzymał presji sławy i zrobił dużą, rzadką kupę bezpośrednio na kanapę, dokładnie między Freddiem a Rogerem. Freddie zrywa się na równe nogi z chichotem i krzyczy: Roger, coś ty zrobił. W tym samym czasie drugi pingwin siedział absolutnie spokojnie tuż obok Briana Maya, ewidentnie czując, że jest w rękach oficjalnego doktora Dolittle zespołu Queen. I tak oto historia zatoczyła koło. Od amatorskiej maski z ruchomym dziobem, przez pokój pełen pluszaków w zgrzybiałej suterynie, aż po prawdziwe pingwiny na planie jednego z ostatnich klipów z Freddim.
I zanim zakończymy tę pingwinią historię, warto dodać jeszcze jedną rzecz. Bo choć zamiłowanie Sir Briana Maya do pingwinów może wydawać się po prostu uroczym i dość ekscentrycznym hobby, jego zainteresowanie zwierzętami ma znacznie poważniejszy wymiar. Brian od wielu lat aktywnie angażuje się w ochronę zwierząt i dzikiej przyrody. W 2009 roku założył Save Me Trust, organizację, której celem jest ochrona brytyjskiej dzikiej przyrody i walka o dobrostan zwierząt. I to wszystko w dzisiejszym krótkim odcinku Absolutnie Queen. Dajcie znać w komentarzach, czy znaliście tę pingwinią historię Briana. Jeśli podobał Wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i podajcie materiał dalej. Jeśli natomiast chcecie wesprzeć rozwój Absolutnie Queen, możecie również postawić mi wirtualną kawę. Każda taka forma wsparcia naprawdę bardzo pomaga w tworzeniu materiałów na kanał. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.